Cześć, witajcie na kanale Canaletto Art. Znajdziecie tutaj lekcje uczące Was malować obrazy krok po kroku, od zera do samego końca. Jeżeli spodobają nam się nasze filmy, zostawcie nam suba oraz kliknijcie łapkę w górę i dzwoneczek, żeby nie przegapić nowości. Zachęcam Was również do kliknięcia w link w opisie. Możecie zostać naszym patronem, czyli wspierać nasz kanał na naszym Patreonie. Oraz możecie znaleźć więcej naszych obrazów, które tworzymy na bieżąco w naszym sklepie Etsy. A teraz zapraszam Was do obejrzenia materiału. Cześć! Na dzisiejszej lekcji dowiesz się, jak namalować ten obraz. Cześć! Dzisiaj będziemy malować miasto europejskie. Zabierajmy się do roboty. Najpierw pokażę Wam moją paletę, żebyście widzieli wszystkie kolory, które wycisnąłem. Biały, czarny, ochrę, pomarańcz, amber, żółć, niebieski, czerwień oraz flash. Pierwsze co zrobimy to będzie tło oraz podkład. Pobieram wodę. Górę zaczniemy sobie bardzo jasno. Będą to biele właściwie wymieszane tylko troszeczkę z domieszkami szarości, niebieskiego i brązów. Tworzę kolor niebieski z czarnym oraz białym, żeby powstał mi taki niebieskawo-szarawy kolor. I z tej strony będziemy sobie wprowadzać trochę różnice kolorystyczne. Dużym pędzlem, zamaszyste ruchy. Dobieram trochę niebieskiego. Dodamy tu chłodniejszych kolorów. I mieszam to delikatnie z brązem. Dodaję bieli. I przechodzimy do strony lewej, gdzie będzie coraz jaśniej. W niektórych miejscach pododajemy tej ochry, wymieszanej mocno z bielą. Aż przejdziemy z powrotem do bieli. I wypełniam przestrzenie między budynkami. Prawą stronę zrobimy jeszcze troszkę bardziej szarawą, więc czarny z bielą, z niebieskim. Pododajemy ciemniejsze fragmenty. I przejdziemy z powrotem do bieli z niebieskością. Pora dobrać białego. Jak widzicie na tło
potrzeba naprawdę dużo bieli, żeby te kolory się ładnie ze sobą mieszały i łączyły. Malujemy dalej. Teraz wykonam podkłady na budynki oraz na spód obrazu. Zaczniemy może nawet od spodu. Na górze będzie mocne światło, ochra z bielą. Pobieram wodę i do boków pomału będziemy przechodzić w brązy i szarości. Dokładam ambr. Niebieski z czarnym i białym. Tu nawet więcej czarnego. I przy samych budynkach ciemniej. Dużo czarnego z niebieskim. Tu będą mocniejsze cienie. Tak samo z tej strony. Teraz bielą staram się połączyć te dwa kolory ze sobą. Dokładam wody i znowu z tej strony bielą staram się to połączyć. Sam ten spód, gdzie jeszcze mi zostało biało, zrobimy ciemny. Podkład na spód mamy również gotowy. Przechodzimy do budynków. Brąz z ciemnym szarym znajdzie się tutaj, w tej pustej przestrzeni, gdzie później będą drzewa oraz tramwaje. Pobieram wodę. Ominę sobie od razu mój naszkicowany wcześniej tramwaj. I jest to gotowy cień już, który znajdzie się za drzewami. Teraz zmienię pędzel na troszkę mniejszy. To był mój największy do pierwszych podkładów na tło. Teraz będę musiał być bardziej ostrożny, żeby nie wychodzić poza ściany budynków. Tym razem pędzel średni. Ściany budynków będą jasno-brązowawe, w niektórych miejscach szaro-niebieskawe. Więc tutaj ochra z bielą i wypełniamy ściany jako nasze pierwsze podkłady. Przemieszam jeszcze troszeczkę z ambrem. Zaczniemy może od tej. Tu do dołu dodamy troszkę rudości, może pomarańczu, wymieszamy z tym samym kolorem. I przechodzimy płynnie w ten cień. Chcę, żeby to się
ze sobą połączyło, wymieszało w tym miejscu. Cienia od razu możemy troszkę zaaplikować u góry. Świetnie. I zabieramy się za tą ścianę. Światło najmocniejsze pada oczywiście tutaj z lewej strony, jak widzimy po niebie, więc wszystkie te ściany boczne będą zdecydowanie jaśniejsze. Czyszczę w tym celu dobrze pędzel i bielą delikatnie wymieszaną z tym brązem będę nakładał mój pierwszy zaraz podkład na te jaśniejsze ściany. Dalej znowu chciałbym, żeby to było troszkę bardziej rudawe, więc tutaj pójdzie domieszka tych pomarańczy. Omijam mój tramwaj. I drugi tramwaj. Robię delikatne przejścia z tego koloru do tego jaśniejszego. Teraz możemy już przejść do tych budynków. Muszę wycisnąć bieli. I tutaj już mam drugą paletkę. Moja paleta już jest dość pełna, więc chcę po prostu nakładać sobie, mieszać na niej czyste kolory. Więc będę pobierał z mojej poprzedniej palety kolory na tą paletę. Ta wieża będzie jaśniejsza. Jest jeszcze bliżej światła. Tutaj więcej bieli i tym kremowym kolorkiem wypełniamy całą tą ścianę. Też właściwie tak, do samej góry. Ale ściana boczna wciąż musi być ciemniejsza, dlatego tutaj wprowadzimy delikatnie brązu z szarym. I przechodzimy do następnego. Następny już będzie bardziej szaro-niebieskawy, bo on jest już tutaj schowany z tyłu, więc byłoby dobrze, gdyby się nam ładnie łączył z tym tłem. Więc tutaj zrobimy szaro-niebieski i dodamy trochę ochry, żeby podchodziło kolorystycznie do tła. I biel, dużo bieli. Najpierw ściana boczna, wciąż trochę ciemniejsza. I teraz więcej bieli, jaśniutkim kolorem robimy tą ścianę tu z boku. Musimy jeszcze wykonać połączenie, żeby nie zostawiać tych pustych przestrzeni. Chciałbym, żeby tutaj, w tych okolicach, w moim tle, pojawiło się troszkę więcej niebieskości, zarówno w tle, jak i na niebie. Będzie to ładniejsze połączenie ze sobą ciepłych i jasnych kolorów. Prowadzimy tutaj niebieskich i tak samo na tym budynku. Na dole bielą mocne światło tutaj między postaciami, które będą spacerowały. Jeszcze to światło wzmocnimy, jak te pierwsze warstwy wyschną. Od razu przechodzimy do budynku po lewej, który jest najbliżej nas. On będzie najbardziej kontrastowy, więc tutaj będziemy robić ciemne i mocno jasne kolory zestawione obok siebie.
Na górze wciąż będzie w kolorystyce szaro-niebieskawej. Jeszcze więcej bieli. I dodamy też trochę tych akcentów w tym kolorze w paru innych miejscach. Szczególnie tu przy tym naszym niebie. Dobrze. Jeszcze te miejsca. I przechodzimy do kolorów brązowych. Tutaj już więcej żółtej ochry. Pobieram wodę, dokładam tej ochry. I dodamy też pomarańczu, żeby nasze kolory stały się bardziej rudawe. Wymieszamy to z bielą. Więcej ochry. Tu już, tak jak mówiłem, będą mocniejsze kolory. Przy brzegu dodamy bieli, więcej światła. Tutaj pomieszamy z żółcią ten nasz kolor oraz z bielą. I takim kolorem zrobimy podkład też na taką tablicę, na której później będzie napis. I wprowadzimy tego koloru też trochę na te ściany. Teraz mocniejszym, jaśniejszym akcentem ściany z lewej strony. Tak samo oddzielimy tą ścianę od tej bocznej i tak samo tutaj. Schodząc do dołu, zrobimy sobie tutaj już mocno ciemny, brązowo-czerwony podkład.
Czyszczę pędzel. Pobieram czarny. I czarnym tu od spodu takie najmocniejsze kontrasty. Tak samo na tej ścianie z tej strony. Na ten czarny jeszcze pójdą światła w późniejszych fazach malowania. Powzmacniamy sobie tym od razu nasze cienie i będziemy dobrze widzieć kształt całego budynku. I przejście do jaśniejszych brązów. Dokładam bieli i jeszcze brązami tutaj operujemy te ściany. Zmieniam pędzel teraz na troszkę mniejszy, już do tych mniejszych punktów, które mi zostały. Znowu płaski, miękki, nylonowy, ale mniejszy. Pobieram czarny, mieszam go z niebieskim i dokładam do tego bieli. Takim szaro-niebieskim kolorem zrobię podkłady na te górne elementy. Możemy od razu bielą z drugiej strony rozjaśnić tam, gdzie powinny być światła. I dalej.
dobieram czarnego. Teraz dobieram bieli i jaśniejszym kolorem jeszcze poprawimy te łączenia. I pozaznaczamy sobie parapety. Troszkę te barierki. Wracamy do czarnego. Na samym spodzie chcę to jeszcze zrobić ciemniej. Dobrze. Mamy taki podkład gotowy już na ten pierwszy budynek. Teraz musimy się skupić już na zamalowaniu wszystkich pozostałych miejsc. I tutaj będzie to też szaro-niebieski kolor, więc szarości mieszamy z niebieskościami i takim na razie ciemniejszym szaro-niebieskim będziemy wypełniać pozostałe miejsca. Więcej czarnego na prawą stronę. Jaśniejszymi kolorami będziemy tylko oddzielać te elementy, żeby nam się to nie zgubiło. Dokładam niebieskiego. I znowu więcej czarnego na prawą stronę. Przechodzimy do następnych. Niebieski z bielą.
i biel. Idziemy dalej. I niebieski z bielą już tutaj dalej. Dodam jeszcze trochę bieli na tą część dachu, żeby ładnie się wymieszała z tłem. Jeszcze ta kontynuacja do góry. I uzupełnimy teraz wszystkie pozostałe miejsca, które zostały jeszcze nie zamalowane. Tu już będą brązy. Wyczyszczę dobrze ten pędzel. Ochra z bielą i pomarańcz oraz ten brąz amber. Więcej bieli. Wrócimy teraz do tych miejsc. Tutaj znowu czarny z niebieskim i z szarym. Podkłady na okna. Tak samo tutaj. Te kilka daszków wcześniej przeze mnie pominiętych. Jeszcze więcej bieli tutaj do uzupełnienia tej przestrzeni. A przestrzeń pomiędzy tymi daszkami ochra plus ten kolor, którego przed chwilą używałem. Tworzę teraz brąz, który będzie bardziej rudawy i zamalowuję te ściany. Dodam trochę więcej bieli. Ostatnią oddzielimy jeszcze troszkę bardziej niebieskawym kolorem od innych. W tych miejscach też chcę nałożyć niebieskości, szarości oraz bieli.
I wzmocnimy sobie oczywiście te okna na czarno. Teraz wezmę mniejszy pędzelek do tych drobniejszych okien i czarnym kolorem będę je poprawiał. Oddzielimy sobie też tutaj tą przestrzeń cieniem. Wracam do troszkę większego pędzla. I biel jako ten kolor tutaj przejściowy. Dodamy teraz ambru, pomieszamy go z ochrą i porobimy różnego rodzaju zabrudzenia na tych budynkach. Tak samo szarościami z niebieskim.
I wykonam od razu podkłady na te tramwaje. Tutaj też przy okazji rzucimy takie akcenty tych kolorów na tą ścianę. Będzie to się ładniej łączyło z szarawymi tramwajami. Dachy jaśniutkie, jaśniutko-szarutkie. I spód będzie czarno-czerwony. Od razu drugi. Mamy jeszcze jeden, który się ukrywa tutaj. Zrobię też tylko podkład jasno-niebieskawy na okna. I od razu zrobimy podkład na ten następny z tyłu. Tutaj już ochra. On będzie taki żółtawy. A reszta w szarościach. Dodamy też troszkę niebieskiego. I z bielą podkład na jego szyby. Dobrze, cały podkład, jak widzicie, jest gotowy i możemy przechodzić dalej do następnych czynności. Będziemy oczywiście jeszcze wykonywać szpachlą wszelkiego rodzaju techniki, nakładać na niebo, na budynki, aż dojdziemy do detali. Do zobaczenia w następnej lekcji.